Dzień dobry, Mirosław Maziarka, Agrosmart Lab. Kladosporium jest to grzyb pleśniowy. Do rodzaju kladosporium zaliczanych jest ponad 700 gatunków grzybów właśnie kladosporium, które zasiedlają wszystkie miejsca, zarówno na zewnątrz, jak i w domach, budynkach, głównie tam, gdzie jest wilgotno. Niestety od kilku lat obserwuje się coraz większe problemy. Producenci malin pod osłonami obserwują uszkodzenia, które pojawiają się na owocach. Są to różnego drobnego rodzaju plamki, czy to szare, czy brązowe, czy czarne, które w zasadzie mogą się pojawiać już na dojrzałych owocach, ale też w tunelu, w uprawie, jak i też później po zbiorze. Sprawcą właśnie tej choroby jest kladosporium. Kladosporium jest grzybem pleśniowym, który ma duże znaczenie dla ludzi, ponieważ jest to jeden z najbardziej alergennych grzybów. Szacuje się, że około między 5–10% populacji jest uczulona właśnie na ten grzyb. Jest to grzyb, który bardzo szybko się rozwija i ma bardzo drobne zarodniki, które są przenoszone przez wiatr. Przez to, że jest to grzyb uczulający, stworzony został taki kalendarz pylenia kladosporium. I tutaj możemy zobaczyć, że głównie w Polsce największe nasilenie pylenia kladosporium jest od maja do września. W tym okresie może być nawet kilka tysięcy zarodników w 1 metrze sześciennym powietrza. Kladosporium niestety też jest patogenem wielu upraw roślin. Między innymi podobne objawy można zaobserwować na brzoskwiniach, takie czarne, brązowe kropki. To jest właśnie parch brzoskwiń, który też jest powodowany przez kladosporium. Jeśli większa jest presja, infekcja tego patogena, to objawia się to przez takie rozlewające się brązowe plamy przy szypułce. Innym gatunkiem, gdzie kladosporium jest groźne, to są rośliny dyniowate i tam powoduje parch dyniowatych. Poza tym też jest problemem w uprawie zbóż, głównie pszenicy, gdzie jest tak zwana czerń zbóż powodowana przez kladosporium. Niestety w ostatnich latach spotyka się informacje w literaturze, że też coraz więcej kladosporium pojawia się w uprawach truskawek. I tutaj informacje są zarówno z Włoch, z Iranu czy z Brazylii, gdzie powoduje różne plamy na liściach oraz w niektórych przypadkach porażenie owoców oraz zamieranie pędów wraz z zawiązkami owoców. Niestety też w tym roku Agrosmart Lab w naszym laboratorium stwierdziliśmy kladosporium, które poraził truskawki, uprawy truskawek pod osłonami oraz też zaobserwowaliśmy w polu, w uprawach polowych na owocach. Kladosporium w uprawach malin pod osłonami nie jest jeszcze do końca rozpoznany. Bardzo ciekawy ukazał się artykuł w styczniu 2023 roku w czasopiśmie Horticulture. Opisane zostały tam wyniki badań przeprowadzane przez naukowców z Instytutu East Malling w Wielkiej Brytanii, gdzie przez 2 lata badali wpływ porażenia owoców kladosporium, zarówno tych pobieranych z upraw oraz ze sklepów, z sieci sklepów, i dotyczyło to owoców zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z Hiszpanii. Co się okazało? Okazało się, że generalnie jeśli mówimy o porażenie skórki owoców, to w ich przypadku stwierdzono jedynie w przypadku owoców dojrzewających i dojrzałych, i wtedy w zależności od gatunku, bo stwierdzono tam kilka gatunków kladosporium, okazało się, że mogło być od 17 do 50% tak jakby porażonych, stwierdzono zarodniki kladosporium na powierzchni tych owoców. I niestety później poprzez stworzenie odpowiednich warunków, czyli wysokiej wilgotności, okazywało się, że nawet do 4 dni po zbiorze te
zarodniki rozwijały się w grzybnie i powodowały właśnie tak zwane te grzyby sadzakowe na owocach. W tych badaniach zostały również przeprowadzone testy sprawdzenia, czy zarodniki mogą się znajdować również na włoskach, na tym meszku. To są pozostałości słupków kwiatowych i stwierdzono, że ponad 85% owoców, czy to z Hiszpanii, czy z Wielkiej Brytanii, miało na właśnie tych włoskach zarodniki kladosporium. Nie okazało się, nie wiadomo jeszcze, czy następuje to jakby późniejsza infekcja z tych miejsc na owoc i to najprawdopodobniej wymagałoby dalszych badań. W Agrosmart Lab zajmujemy się kladosporium od ubiegłego roku, gdzie zaczęliśmy testować modele chorobowe w uprawach tunelowych, właśnie pokazujące, kiedy następuje infekcja kladosporium. I wygląda na to, że te modele bardzo dobrze się sprawdzają, ponieważ w ubiegłym roku między innymi w jednym z gospodarstw, w którym to testowaliśmy, po wystąpieniu tych infekcji zaraz pojawiły się objawy chorobowe. Niestety tu musimy przekazać troszeczkę złą wiadomość, że w porównaniu do tych badań, które przedstawiłem wcześniej, w których było mówione, że nie ma porażenia kladosporium zielonych owoców, tutaj jak widać na zdjęciu zrobionym właśnie przez tego producenta, widzimy już objawy nawet na zielonych owocach, czyli kladosporium może infekować zarówno niedojrzałe, jak dojrzewające czy dojrzałe owoce. Wróćmy teraz do tego etapu, kiedy następuje infekcja. Przy głębszym analizie, jakie nastąpiły warunki, czyli wilgotność powietrza oraz zwilżenie liścia, możemy stwierdzić na podstawie tych modeli chorobowych, że do wystąpienia infekcji potrzebnych jest około 30 godzin, kiedy owoc czy liść jest zwilżenie tego podłoża i wtedy następuje infekcja. Niestety ten grzyb bardzo szybko się rozwija i jeśli jak tutaj zobaczymy na jednym z wykresów, gdzie nastąpiła tak jakby w ciągłości infekcja przez 3-4 dni, czyli przez 3-4 dni występowały cały czas warunki na to, że ten grzyb się mógł rozwijać. I to nie tylko na owocach, ale też w wszystkich miejscach, zakamarkach, gdzie jest wilgoć, gdzie jest woda i dalej powoduje przez zarodniki z wiatrem dalej się rozprzestrzeniają. Jednym z podstawowych elementów, który możemy ograniczać pojawianie się kladosporium, to jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności w tunelu. Jeśli wilgotność przekracza 85% wilgotności i jest to właśnie w okresie tych około 30 godzin, w zasadzie mamy pewność, że nastąpi jakaś infekcja. Oczywiście ta infekcja może być większa, mniejsza, w zależności ile tych zarodników mamy w powietrzu. Czyli gdybyśmy udało się nam lepiej wietrzyć tunele, wtedy możemy nie dopuszczać do infekcji. Jedno z gospodarstw, z którym właśnie w ubiegłym roku miało problemy duże z kladosporium, w tym roku w zasadzie ich nie ma. Okazało się, że korzysta z pszczół, które ma w pobliżu, wstawił ul i możliwe, że właśnie pszczoły pobierają więcej tego nektaru, który się wydziela przy dnie kielichowym, gdzie możliwe, że to jest też źródło późniejszych zakażeń, gdzie te zarodniki mogą się rozwijać. Czyli tutaj możemy też powiedzieć, że zapylacze mogłyby troszeczkę jakby redukować, ograniczać pojawianie się tej choroby. Niestety nie ma zarejestrowanych żadnych środków grzybobójczych, które są zadedykowane do kladosporium, ale tu ciekawostką jest to, że grzyb ten jest zabijany, likwidowany przez kwas podchlorawy. I tutaj Agrosmart Lab wspólnie z firmą Bioactive już od kilku lat prowadzi badania dotyczące zamgławiania pomieszczeń
budynków, szpitali, gdzie jednym z elementów jest właśnie ograniczania występowania grzybów powodujących alergię. I jak tutaj widać na ekranie, w 2 testach badań okazało się, że skuteczność poprzez zamgławianie 300 ppm kwasu potrawowego bardzo skutecznie likwiduje kladosporium. Można więc wykorzystać kwas potworawy poprzez zamgławianie owoców już zebranych w chłodni, zwłaszcza w okresach, kiedy było wilgotno, mokro, i zabezpieczyć te owoce, nie dopuścić do infekcji, pojawienia się właśnie tych grzybów sadzakowych na owocach. Wykorzystuje się w tym celu zamgławiacze ultradźwiękowe i środek kwas potworawy Agroeca jest dopuszczony właśnie do dezynfekcji owoców, warzyw po zbiorze. Jeśli chodzi o uprawy, to tutaj można by było też wykorzystać właśnie Agroeca Protect, którym jednym ze składników jest kwas potworawy, który jest zarejestrowany jako biostymulator oraz jest dopuszczony do ekologicznej produkcji. Bardzo ważnym jest jeszcze jednak, że opryskiwanie w przypadku wysokiej wilgotności powietrza nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ jeśli już mamy tą wilgotność 85-80% i damy znowu kolejne 1000 litrów wody cieczy użytkowej na hektar, to ta wilgotność będzie znacznie podwyższona i będzie dłużej sprawiała, że będą doskonałe warunki do rozwoju tego grzyba. Czyli wydawałoby się, że w tych okresach dobrym rozwiązaniem byłoby wdrożenie zamgławiania. To jest dosyć nowe, ciekawe rozwiązanie, które nie stosowane jest jeszcze w uprawach malin, natomiast już jest coraz powszechniej stosowane i stosowane jest w uprawach szklarniowych, ale też i w uprawach truskawek. Wykorzystuje się do tego celu lub takie urządzenia spalinowe, lub mogą to być różnego turbo urządzenia, gdzie dodaje się środek, nośnik mgły, na przykład glikol, i na hektar wystarczy wtedy 60 do 90 litrów roztworu, aby bardzo dokładnie pokryć liście, rośliny, ale też i niszczymy przy okazji te patogeny, które znajdują się gdzieś w zakamarkach, gdzie jest wilgotność. W przypadku Agroeca Protect tutaj też można zamgławić i wtedy dajemy 25% roztwór właśnie tego produktu na te 60-90 litrów roztworu na tunel. Przy czym ważne jest, że zamgławiacze nie mogą być przenoszone, one muszą być w jednym miejscu i musi być w ciągu 2-3 godzin doprowadzone cała powierzchnia tunelu, że w zasadzie nie widzimy, jest bardzo duża mgła, wtedy ta skuteczność jest bardzo dobra. Dziękuję bardzo.